Trzy linie, 65 km tras i 61 stacji. Liczy jedyny system metra w Czechach. Praskim metrem dziennie podróżuje ponad 1,5 miliona pasażerów, a pod względem liczby przewożonych osób jest to 9. system metra w Europie. Prawie cały dzień spędziłem w praskiej kolei nie tylko podziemnej, zwiedzając jej stacje i odkrywając jej 12 ciekawostek. Usiądźcie więc wygodnie w fotelach i przygotujcie się na odjazd. Jedenaście dni podróży. 7 sieci tramwajowych, 3 sieci trolejbusowe i 1 sieć metra. Transport w Czechach. Układ 3 linii metra jest o tyle ciekawy, że w centrum tworzy schematyczny trójkąt. Na szczęście żaden pociąg metra w nim jeszcze nie zaginął. Wierzchołkami tego trójkąta są 3 stacje przesiadkowe: Mystek, Florenc i Muzeum. Każda z nich jest dwupoziomowa, a zmiana linii wiąże się z przejściem kilkoma schodami i paroma dość długimi korytarzami. Stacja Mystek jest najbardziej obleganą stacją metra. W szczycie porannym korzysta z niej ponad 55 000 pasażerów w ciągu godziny. Wszystkie linie metra kursują tylko za dnia, od 5 rano do północy. Linia B, mająca prawie 26 km długości, jest linią najdłuższą, a zarazem najmłodszą. Najkrótsza jest z kolei 17-kilometrowa linia A. Najstarszy odcinek posiada natomiast linia C. Jej pierwsze stacje otwarto w połowie lat 70. XX wieku. Każda z linii ma swoją własną stację techniczno-postojową. W centrum metrem naturalnie podróżujemy w tunelu, pod powierzchnią miasta. Tunele różnią się jednak od siebie głębokością, w zależności od tego, czy zostały wydrążone, bądź wybudowane metodą odkrywkową, zaledwie kilka metrów pod ziemią. Bardzo nietypowo tory metra poprowadzono na odcinku między placem Iwana Pawłowa a wzgórzem Wyszehradzkim. Pociągi jadą tam wewnątrz mostu, tuż pod jezdnią samochodową. Metro na powierzchnię wyjeżdża natomiast na przedmieściach Pragi. Najciekawsze fragmenty poprowadzone w estakadzie ma linia B we wschodniej części miasta. Szczególnie, że na szczycie estakady utworzono pieszy chodnik. Możemy nim się przejść aż do kolejnej stacji. Spore wrażenie robi też 3-poziomowa stacja rejska Zachrada z ażurowymi prześwitami. Nadzwyczaj głębokie położenie części stacji związane jest z czasami, w których stacje te powstawały. Miały służyć one za schrony w przypadku ataku nuklearnego spodziewanego w czasie trwającej zimnej wojny.
między blokiem komunistycznym a kapitalistycznym Zachodem. Bombardowanie jednak nie nastąpiło, a mimo to tunele metra zostały spacyfikowane. Przyczyniła się do tego woda zalewająca centrum Pragi razem z 19 stacjami i łączącymi je tunelami w czasie powodzi z 2002 roku. Stacje wyłączono z ruchu nawet na kilka miesięcy, a metro działało podzielone na kilka czynnych odcinków. Skalę zniszczeń dokonanych przez żywioł możecie obejrzeć na stronie Metro Web 3, do której link zamieściłem pod materiałem. Praski system metra jest stale rozwijany, czego dowodem jest otwarty w 2015 roku odcinek od stacji Dejwicka do stacji Nemocnice-Motol. Wraz z 6-kilometrową trasą otwarto 4 nowe stacje. Pierwsza z nich ma peron otwarty z ciągiem ławek po środku. Druga, poprzez 3-nawową konstrukcję i duże zegary ze wskazówkami, ma oddawać charakter dworca. Trzecia ma charakterystyczną stróżówkę na środku peronu i długie ponad 50-metrowe schody ruchome. A stacja końcowa, jako jedyna oświetlana światłem dziennym, ma kładkę umożliwiającą przejście nad torami. Futurystycznego klimatu dodają stacjom podświetlane linie, które wyznaczają krawędź bezpieczeństwa. Linie migają w czasie ruchu składu przy peronie stacji. Jedną z niesamowitych ciekawostek praskiego metra są dzienne i nocne przejażdżki zabytkowymi składami. Przejazdy po sieci metra odbywają się w ustalone dni. Największe wrażenie robią wagony ECES, radzieckiej produkcji, wyprodukowane w latach 70. XX wieku. Na jednej ze stacji spotkałem zachowany skład 3 wagonów tego typu, przemykających turystycznie przez stację linii B, bez zatrzymywania. Strefa biletowa praskiego metra wydzielona jest zaledwie słupkami i tablicami ze stosowną informacją. W zainstalowanych na słupkach kasownikach możemy oczywiście skasować bilet, ale nie spotkamy tu typowych bramek. Tuż po przekroczeniu słupków możemy jednak natknąć się na kontrolę biletów. Jeżeli już jesteśmy w temacie wejść do stacji, to nowe wejścia będą z reguły przeszklone, a te starsze i w śródmieściu umieszczone w pawilonach handlowych bądź budynkach. Nad każdym z wejść umieszczony jest symbol praskiego metra w kolorze linii, jednak czasem dość mały, przez co mało wyróżniający się. Strzałka kieruje nas pod ziemią, a w jej kontury wpisano literę M, jak metro. Wiele stacji zintegrowanych jest w węzły przesiadkowe z liniami tramwajowymi oraz autobusowymi, miejskimi, podmiejskimi oraz dalekobieżnymi.
ponad 700 wagonów. Tyle wagonów obsługuje praskie metro. W ruchu pasażerskim spotkamy dwa typy pociągów. Linię A i B obsługują z pochodzenia radzieckie, a odbudowane przez Skodę wagony 81-71M. Linię C opanowały z kolei wagony Siemens M1, wyprodukowane na początku XXI wieku. Wszystkie pociągi zestawiane są z 5 wagonów, co daje im łączną długość prawie 100 metrów i pojemność 1500 pasażerów. Wagony mają wewnątrz mieszany układ siedzeń. Siedzenia ustawione są nie tylko bokiem do kierunku jazdy, ale też przodem oraz tyłem. Co ciekawe, pociągi na linii C obklejane są reklamami. Wagony zasila napięcie 750 V prądu stałego. Praskie metro przez wiele lat budowano w czasach socjalistycznych, co miało wpływ na konstrukcję oraz architekturę stacji. Tak popularna przestrzeń publiczna, jaką są stacje metra, nie mogła się przecież oprzeć wpływowi propagandowej sztuki sowieckiej. O ile zmieniono nazwy stacji związane z tą ideologią, tak po dziś dzień w metrze zachowały się dowody przyjaźni sowiecko-czechosłowackiej. Spotkamy tu m.in. charakterystyczne elewacje czy też rzeźby. W skali Beauforta. Na tyle można ocenić wiatr pojawiający się w czasie wjazdu składu na stację, który potrafi powiewać z prędkością przekraczającą 30 km na godzinę. Wśród najbardziej wiecznych stacji jest m.in. Florenc, gdzie efekt potęguje 3-nawowa konstrukcja stacji z przedsionkiem i 2 peronami oddzielonymi grubymi filarami. Ponadto długie odcinki międzystacyjne powodują tworzenie się wiecznych korytarzy. Porywisty wiatr powiewa też szczególnie na schodach ruchomych. Jakby nie było, jest to naturalna cyrkulacja powietrza w metrze. Najgłębiej położoną stacją jest Namiestje Miru, aż 52 metry pod powierzchnią. By się na nią dostać, musimy zjechać schodami ruchomymi długimi na 100 metrów. Są to jedne z najdłuższych schodów ruchomych w Europie. Podróż nimi trwa aż 2 minuty i 20 sekund. To nie koniec zaskakujących faktów ze schodami ruchomymi w roli głównej. W Pradze pojedziemy też super szybkimi schodami ruchomymi. Oryginalne schody z czasów sowieckich osiągają prędkość aż 9 km na godzinę, czyli ponad 3-krotnie większą niż nowe schody. Zarówno młode, jak i starsze osoby bez problemu z nich korzystają, a dzięki ich zastosowaniu spore różnice poziomów są całkiem szybko pokonywane. Schody te są tak szybkie, że umieszczone w tunelu reklamy są wręcz obrócone o odpowiedni kąt względem schodów. Okazały się jednak one za szybkie dla unijnych ustawodawców. Na nowych stacjach instalowane są już wolne schody, a te pamiętające czasy sowieckie mają zostać wymienione w imię wyższego poziomu bezpieczeństwa. Praskie metro porusza się w pełni automatycznie. Maszynista nadzoruje tu tylko jego ruch oraz otwiera i zamyka drzwi. Co ciekawe,
Na linii A ruchem pociągów steruje polski system ograniczenia prędkości SOP 2P, opracowany przez konsorcjum Politechniki Łódzkiej i firmy Bombardier z Katowic. Wspomagany jest on przez system automatycznego prowadzenia pociągów ACBM3. Dzięki tym rozwiązaniom pociągi mogą jeździć z prędkością do 80 km na godzinę. Podobny system SOP, tyle że klasy 2W, jest zresztą używany do sterowania ruchem na pierwszej linii metra w Warszawie. Praga planuje rozbudowę sieci metra, projektując jej 4. linię. Trasa linii D rozpocznie się przesiadkową z linią A stacją na Miestimiru, w odległości 2 km od centrum. Pociągi metra pojadą stąd na południe, po drodze przecinając też linię C i trasę zakończą stacją Depot Pisnice. W internecie odnajdziecie wizualizację ciekawych rozwiązań dla tej linii. Wirtualną podróż odbywamy jednoprzestrzennym pociągiem na linii automatycznej prowadzonej bez udziału maszynisty. Na stacjach pojawią się bramki wejściowe, a perony będą wygrodzone od toru szklanymi drzwiami. Na kluczowych stacjach utworzone zostaną węzły przesiadkowe z parkingami Park and Ride. Linia niebieska ma być zasilana z sieci napowietrznej zamiast z tzw. trzeciej szyny. 10,5 km trasa ma mieć 10 stacji, a budowa planowana jest na lata 2017-2022. Do Pragi jeszcze powrócimy w odcinku poruszającym historię jej komunikacji. Jednak najpierw trafimy do Pilzna, miasta 3 sieci: tramwajowej, trolejbusowej i autobusowej, gdzie produkowane są pojazdy Skoda Transportation. Tymczasem, jeśli spodobał się Wam odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i do usłyszenia.